Hej kochani, nagrywamy kolejny odcinek. Chyba nagrywamy, co? Niezgodny, niezgodna. Powiem wam, że jest kolejna piękna pogoda w Norwegii. Słoneczko, bezchmurne niebo, 6 stopni na termometrze. A ja znowu, kurde, wstałem rano z taką fajną energią, którą chcę się podzielić z wami. Powiem wam, nagrywam, kurde, więcej odcinków niż jestem w stanie je wypuścić, bo żeby wypuścić na YouTube, to poprawiam tam słowa, które dodaję, tłumaczenie i czasami chyba to przez internet zauważyłem, że czasami jest bardzo często powtarzane słowa są, albo może łapię te inne sprawy, może jest tak czuły ten mikrofon. Powiem wam, kochani, że czasem zerkam na YouTube'a i patrzę jak inni opisują. Ja nie robię żadnej reklamy, żadnej duchowości, ani bo ja zauważyłem też, jak inni moi bracia, siostry oceniają to, czyli zobaczcie, jakiego bardzo łatwo może wejść w kolejną rolę, na przykład mistrz, nauczyciel, i ma kolejną rolę, wyskakuje z tamtych innych ról. To jest nawet dobre, bo zobaczcie, że wtedy nie ma tego tych złych ról, czyli, ale tutaj też może być taka szata, kurde, ja tak na to patrzę, taka szata, która pokazuje ci, ej, no dobra, no to, a ja teraz ubrałem taką szatę świadomości boskości, czy tam jedności, to teraz dobra, to mogę robić różne złe rzeczy. Ale ja akceptuję, że ja dopiero jestem w fazie tego dobrego. Ja nikogo nie krzywdzę, w żaden sposób nigdy nie chciałem skrzywdzić, oprócz tych mechanizmów i programów, które miałem w sobie, których nie rozumiałem, co działo, jak podkreśla alkohol. Ja jak idę gdzieś na spotkanie, to biorę sobie 40 gram koniaku i maczam usta przez całą imprezę, czy przez całe spotkanie, i wtedy, jak mówi hinduska chyba kultura, że pierwsze sake pijesz ty, a drugie sake pije już ciebie. I dlatego, no, wierzcie mi, że pozwalam sobie cieszyć się tym. Dołączyłem do fajnej grupy na Facebooku, do świadomych relacji, nie do jakichś Tinderów, rantek, kurde, i tak dalej, gdzie patrzę, że ludzie są w takim deficycie energetycznym, w takich brakach. To nie jest nic złego. Oni przychodzą na przykład, zobaczcie, że kobieta na przykład wchodzi na takiego Tindera, płaci tam abonament, żeby poznać tę swoją wymarzoną miłość, czyli jest w braku, szuka i znajdzie kogo? Wybrakowanego gościa, który chce albo ją zaliczyć, albo no nie wiem, albo też chce może związać nie wiadomo jakie relacje, zbudować, ale też jest w braku, czyli, kurde, w deficycie, oboje się spotykają, i dlatego właśnie ta woda, przemienienie, co Jezus robi, że wodę przemienia w wino, wyższy stan świadomości. Wtedy, jeżeli zamiast wody w organizmie masz wino, bardziej esencjonalna ta woda jest, tak mi się wydaje, no to wtedy z automatu ludzie sami przychodzą. Ty się świetnie w tym bawisz, uśmiechasz się, ale wtedy tak naprawdę już nie sztucznie, nie uśmiechasz się tak, że bo wypada. Moje oczy się śmieją, ale ja nie chcę tego pokazywać, ja nie robię tego dla reklamy. Ja tworzę Nordic Wild West w sercu, tam gdzie natura spotyka serce, i to, co robię, daje mi maksymalną radość. Nie z jakimiś grupami kumpli, ziomali w weekendy, kurde, zakrapiane i tak dalej. To ja nie miałem tego. Tam była ekscytacja, euforia i alkohol, jakieś głupoty, mówienie bez sensu. Ale nie było tego, co teraz mam. To jest porównanie, to tak jakbyście założyli
fantastyczne odzienie takie, tą szatę. Tak jak zobaczcie, nosimy różne rzeczy na sobie. Poliester, inne tkaniny, które nie oddychają. A powiem wam jedną rzecz. Jak ja zacząłem inwestować, czy może nawet nie inwestować, po prostu kupować lepszej jakości ciuchy, i to wcale nie jest drożej. Ja trafiam na takie promocje, że to jest dużo taniej, nawet jak ja patrzę na internecie, tam gdzie ja kupuję. Ja wchodzę do sklepu i widzę tą cenę i mówię, dobra, kupię jak będzie dyskount. I tyle, i wychodzę, i ja nie trzymam tego. Puszczam intencje i potem za jakiś czas się kręcę gdzieś koło tego sklepu, wejdę, patrzę, o jest kurde 40%, albo nawet są za groszowe sprawy. Słuchajcie, kupiłem fajne cotton sweterki takie jak mam z merino wool, norweskich tych wełn. To powiem wam, że kupowałem fajne swetry i to oczywiście tylko dla mnie rozmiar, patrzę SK, mówię, o nie, no kurde, ale zakładam, one są idealne, dopasowane i do ciała dolegają i na długość i na wszystko, czyli jakbym kupił to S, a dobra, nie biorę, ale ja przymierzam to i tyle, i to są idealnie dla mnie i one były po 100 koron, po 35 zł, hej, dacie wiarę? Wysokiej jakości swetr z dobrej firmy i powiem wam, że jak bawię się w tej rzeczywistości, właśnie tak jak wam nakreślam, no to zaobserwowałem, że na Facebooku czy na innych portalach na przykład, czy w mediach, social mediach jest informacja, że bez tego duchowego bełkotu. I tak zatrzymałem się na tym słowie. Jak kobieta tam mówi, że ona tam podniesie wibracje i tak dalej, i to i tamto, i tak sobie myślę, aha, tak samo jak Mieczysław Bielak, słuchałem jednego jego wykładu i rozwalił mnie troszeczkę, bo powiedział, że nie chodźcie nie słuchajcie innych, tych, którzy chcą zagnać was do innej zagrody. No ja rozumiem, jeżeli to jest religia i tak dalej. Nordic Wild West też jest, ja się do tego na tym łapię, też jest jakiegoś rodzaju zagrodą, ale tam ja niczego nie nakreślam, ja niczego nie sprzedaję. To tak samo jak idziecie do sklepu i wydajecie na różne cudeńka pieniądze na prawo i lewo, to świadczy też o tym, kochani, że wydajecie te pieniądze i na przykład na kolejne ciuchy albo na jakieś takie rzeczy, które nie są wam przydatne, które leżą w szafie. Założycie to raz i leży w szafie. Czyli są wydane pieniądze. A tutaj na spotkanie z końmi, spotkanie ze sobą, tam nie ma ja nie mam żadnego na stronie jest tam informacja o tym, jak na przykład co trzeba zabrać, ale tam nie ma, że my będziemy robić to i to. To co będzie korelowało w danej chwili, będziemy to robić. Tak jak to spotkanie z końmi. Jeżeli konie nie będą chciały podejść, no to będziemy w ich obecności. I to jest fajne. I powiem wam, że byłem w Polsce i zgłosiłem się do 2 stadni, ale nie poczułem niczego tam. Ja jeździłem na koniach blisko Gdańska w 2 miejscowościach i tam nie zakorelowało to. Tam oni mają mają te stadniny, mają te konie, mają nawet dochodowy interes i tak dalej. Niektórzy walczą z tym systemem albo no, źle się odnoszą do koni i to tam nie poszła ta energia tam. Ja się zastanawiałem, kurde, dlaczego to nie zarezonowało, ale niektórych rzeczy nie można popędzać. Wszechświat, Bóg czy ta częstotliwość wie, kiedy coś ma zakorelować. To wszystko we mnie tętni, teraz tak się uśmiecha, tańczy w tym ciele, w tym awatarze.
dacie wiarę? Może już zejdźmy z tego, uwierzcie mi, dacie wiarę? Ja wam powiem, że najfajniejsze jest to, jak ja to widzę, jak ja to odczuwam. To jest takie coś, że wszystko ci cieszy. Normalnie patrzysz na prawo i lewo i nawet i tym bardziej ta pogoda jest taka satysfakcjonująca i bez tych opadów deszczu. To jest naprawdę, Norwegia jest tak cudownym krajem, nawet jak jest pochmurno i nie pada, jest przebajkowa. Ma wszędzie góry, wzniesienia, skały, kurde, tunele, zakręty, fiordy, wow, promy, mosty, tunele, wow, jest wszystkiego tak dużo. Tak dużo pięknych widoków, że normalnie dla mnie to jest... Ja teraz nawet się nie zastanawiam, gdzie jadę. Ja po prostu wyjeżdżam tak, jakbym jechał do pracy, a ja w ogóle nie pracuję. Dacie wiarę? Wyjeżdżam i widzę zamarznięte wodospady, zaczynającą, już rozkwitającą się zieleń. Drzewa, jak dostają już tego ciepła, to już te pąki już inaczej wyglądają. No jest, kurde... Ja czuję w ciele, że to się dzieje tak jakby się działo przeze mnie, dla mnie, we mnie. Można różnie to interpretować. Umysł w oddzieleniu będzie wam platał figle, powie, ej kurde, słuchaj, posłuchaj następnego wykładowcy, zobacz, on ma różnicę, będzie wam pokazywał te wzorce, ale to ma z wami rezonować, nie z głową, z ciałem, z sercem, z odczuciem. I tyle. To ma z wami rezonować, kochani. Widziałem jednego mężczyznę, który szedł z reklamówką, tak dziwnie trochę, ale ładna pogoda, może się przespacerować, nie musi jechać samochodem. Chciałem się zatrzymać i go zabrać, ale nie wyglądał, że macha, tylko po prostu celebrował to, że idzie, albo że coś szukał, albo się przeszedł. Szedł spokojnym, takim fajnym krokiem do tego. Na chwilę przekierowałem wzrok. I powiem wam jedną rzecz. Wczoraj nagrywałem fantastyczny dla was film, taki krótki, chyba 25 minut. Inny niż te wszystkie. Pomedytowaliśmy razem. To nawet nie była medytacja, to była taka bycie w chwili z zamkniętymi oczami. I powiem wam, dacie wiarę, że ja to wyłączyłem i wchodzę w CapCut, żeby zmniejszyć jakość, ale był bardzo fajny widok i zrezygnowałem i wyskoczył mi alert, twój telefon jest zainfekowany i dacie wiarę, taki dźwięk, jakby to, nie wiem, jakby czasami są tu w Norwegii takie alerty, że wszyscy, jak patrzę na zewnątrz, to wszyscy aż stoją dęba na baczność i takie jest zamrożenie ich. A ja patrzę, zaraz to wszystko te zamrożenie bardzo szybko puszcza i patrzę i czuję w ciele, ale to przez ciało przepływa, ja tego nie zatrzymuję, dziękuję i wyłączam. Ja nie kupuję tych alertów albo tychże zagrożenia, albo włączam laptopa, a tam jest informacja o tym, że dwie niepokojące wiadomości. Ja tam nawet nie wchodzę, po co mi to? W moim świecie nie ma niepokoju. On jest w świecie systemu, w świecie lęku, kontroli, bólu, manipulacji. I czerpania uwagi. Ja zauważyłem właśnie to, jak przewijam Facebooka, jak tam kurde machają rękoma bracia i siostry, które to wystawiają. Jak machają, jakieś tam błyski są i tam no wszystko robią, żeby przyciągnąć uwagę, bo uwierzcie mi, że wasza uwaga jest waszym kapitałem. Nie ma żadnej innej waluty potężniejszej. Jest niczym do złota. Złoto jest niczym. Żadne krypto, żadne bitcoiny są niczym do waszej pięknej, cudownej energii. Uwagi. Dacie wiarę? Skupiacie uwagę na tym, co chcecie i zaobserwujcie, co się dzieje z umysłem. On się wyłącza, ale jeżeli robicie coś w takim czasie, jak to mówił Eckhart Tolle, czasie psychicznym, to sam zauważyłem, że tak fajnie już mi się to wszystko składa, także też się cieszę, bo po prostu
pokazuję wam w tych wszystkich filmach od początku, że ja zacząłem od zera. Na początku ja mówiłem, że jak nie skończysz kursu 1000 godzin, no to cię zjedzą. A ja mówię, to niech mnie zjedzą, wychodzę. I tyle. Ale ja nie mam czego... Ja nie mam takiego poczucia, że ktoś mnie może wyśmiać, bo nawet nie wiem, co miałby wyśmiewać. Ja nie utożsamiam się z tą formą. Ja jestem w tym awatarze, ale nie z kontraktem Jarek P, tam kurde i PESEL. Ja mogę coś tam odegrać, bo jakieś tam coś tam będzie, ale ja to pójdę i patrzę obecnością, powiedzą, dobra, nie mamy na ciebie paragrafu, artykułu, dobra, weź, wyjdź, bo my nie wiemy, co z tobą zrobić. Bo tam nie ma lęku w oczach, tam jest czysta miłość, tam jest czysta akceptacja. Bez względu na to, co, jak, to nie chcę przestraszyć. Wczoraj też miałem od takiego znajomego taką relację, nie rób tego, i tak dziwnie się poczułem. Oczywiście ja jestem trzeźwy, ktoś jest w innym stanie nieważkości i nie załapałem kontekstu, a potem mi powiedział to i to i tamto, ale to dla mnie nie miało racji bytu, nie miałem się z czego tłumaczyć. I to było takie zaskakujące dla mnie. I uwierzcie mi, że uwierzcie mi, to traktujcie to jako interpunkcję. To nie chodzi o to, że macie mi wierzyć. Traktujcie to jako przecinek albo jako kropkę, ok? Dziękuję. Nagrywam jak live'a. Słuchajcie, i wracając do tej uwagi, uwaga jest wasza, nawet tak jak Mieczysław Bielak też podkreśla, wylogujcie się nawet z tego. Weźcie tylko tyle, ile potrzebujecie, potem uciekajcie do przyrody. Nawet nie uciekajcie, wy tanecznym krokiem tam wchodźcie. Idźcie do tej przyrody, do tych zwierząt, ale to nie chodzi o to, że macie, że ja wam podsuwam pomysł, żebyście byli ze zwierzątkami w domu, z pieskiem czy z kotkiem, a w tle leciał telewizor wiadomości albo jakieś thrillery, horrory czy coś takiego. Złapcie się, kochani, na tym. Ja jak jestem na dole z tym swoim znajomym i uważam to swoje pierdalamento na YouTubie o wiedzy, o jakieś tam o wojnach, o tym, no to ja czuję, że to mi przeszkadza, jak ja robię to, co robię, to, co kocham, to, co robię. I ja zabieram się i wychodzę stamtąd. Bo widzę, jak ta energia się rozdwaja na to, co ja robię i na to, co słyszę. Jak ktoś mi kiedyś powiedział, ja słyszałem coś takiego, ja sam to mówiłem nawet, ktoś mi powiedział, że ja mam podział uwagi. O Janek, teraz jak ktoś to tak mi mówi, to w ogóle wyłączam się. Znaczy, to dziękuję za spotkanie i wychodzę. Sam zauważyłem, że jak kobieta na dyskotece mnie nie słyszała, bo powiedziała, jest tak głośno, to bardziej mój dotyk, który położyłem jej rękę na pasie lędźwiowym, trochę wyżej, między łopatkami a pasem lędźwiowym, ona bardziej poczuła to, co ja jej przekazałem energetycznie, niż to, co ja jej chciałem powiedzieć. Dacie wiarę? To było mega doświadczenie. Potem ja odpuściłem, a ona przychodziła do mnie a ja przecież nic takiego nie zrobiłem, nie wiadomo jakiego, ale to było fajne. To było fajne doświadczenie. Jak ja zamykałem oczy i tańczyłem, kurde, i znikałem z tego parkietu, a byłem w swoim tym drugim świecie, w którym tworzę, kreuję, bawię się. To częstotliwość ja już tyle tam czasu jestem w tym swoim bajkowym świecie, że jak ja tutaj wchodzę z powrotem do tego awatara, to uwierzcie mi, że ja zabieram ten zapach boskości, ten zapach kreacji, te bogactwo stamtąd. To jest magiczne. A my jakie bogactwo mamy? Jakby wiemy tylko o jednym świecie, że ten świat, który jak otwierasz oczka, słuchasz uszami, dotykasz dłońmi, stopami i tak dalej, no to ta rzeczywistość, ludzie, którzy nawet kochają Cię jako rodzice, bracia, siostry, bliscy, znajomi, to Ci wmawiają, że to jest tylko ten świat. I ktoś umiera z bliskich i idziesz i kurde płaczesz i zadaj sobie pytanie, jak się czujesz? Ale możesz mi powiedzieć, no dobra, ale jak ktoś zmarł bliski, no to jak mam się czuć? No właśnie.
jak mam się czuć? Jak jesteś w obecności, jak jesteś w jaźni, w tu i teraz, w świadomości, że jesteś jednią, to jak masz się czuć? A jak się czujesz jak kropla, która spadnie ci na przykład, albo jak płatek, który spadnie ci śniegu na dłoń i twoja temperatura dłoni go rozpuści? Czy ty płaczesz w tym momencie? Czy ty zakładasz żałobę na rok? Jak ja widzę te mechanizmy i zostawiłem to, odczepiłem się od palnikiem takim z tym gazem, acetylenem i tak dalej, z tym tlenem. Ja odcięłem się pierw. Nie wierzyłem, że ja w tym byłem, kurde. Ja byłem w tym jakby warstwą rdzyna metalu. Ja odskoczyłem, jestem wolny. Nie jestem już częścią tego społeczeństwa. Ja jestem tutaj z wami, ale ja nie jestem z tego świata. Ja zrozumiałem jedną fajną rzecz. Ja widzę tymi oczami, ale już oczami świadomości. Jak ja tworzę coś pięknego, to jeszcze ten system, ten Matrix chce coś ugrać w tym. Dlatego fajnie mówił Morfeusz w pierwszej części. Jak Neo zostaje z agentem, a Trinity mówi, czemu on nie ucieka? A on mówi, zaczyna wierzyć w siebie. Oj, uwierzcie mi, że jak powiedziałem to z całej szyi po kręgosłupie przeszedł mi dreszcz. O kurde, ale to przeze mnie przeszło ładnie. On zaczyna wierzyć w siebie i to jest właśnie na tej skali tego Hawkinsa. Ta odwaga, jak dojdziecie do tej odwagi, zobaczcie jakie tam są częstotliwości, na jakich częstotliwościach, jaka jest wypunktowana ta skala. Gdzie jest odwaga, gdzie jest harmonia, gdzie jest radość, obecność, ekscytacja. Kurde, ja nawet jak mówię, że nagrywam dla was sama, tak naprawdę nagrywam to dla siebie, tak jak podkreślam w każdym odcinku. I to nie jest nic logiczne, bo jak ja wezmę to w logikę, wrzucę i zaraz umysł będzie mi to kalkulował, to ja to widzę i ja tego nie chcę, bo to jest niesmaczne dla mnie. Czy ludzie to opiszą, może zrób inny opis, albo może tam dołóż więcej gwiazdek, albo... Ja tego nie kupuję, ja to po prostu wrzucam i zapominam. To jest jak intencja, puszczasz i zostawiasz to. Tak jak z tymi cenami. Wchodzę i mówię, a dobra, kupię jak będzie taniej i tyle, i wychodzę. Albo stać mnie na to, ale ja nie muszę tego kupować. Ja nie muszę pokazywać, nie muszę dawać ego świadectw. Fajnie Jezus mówi w filmie o Ewangelii Mateusza, że nie będzie wystawiał Ojca na próbę. Że jak diabeł mówi, weź się, rzuć w skałę, ale ja nikogo tu nie wystawiam na próbę. Ja jestem dzieckiem Boga, jestem kroplą boskości. Ja już jestem w źródle. A to, że jeszcze jestem tutaj, no to tak to jest. Tak jak Jezus mówił w tym filmie fajnie. Mówił, kto się narodzi na nowo, kto się urodził z namiętności cielesnych rodziców, to będzie żył duchowo. Ale jeżeli ktoś się narodzi w tym ciele na nowo, to będzie żył duchowo. I ja żyję duchowo i whatever, jak wy to nazywacie, czy to jest bełkot świadomości, obecności, duchowości, ja tego nie nazywam. Obecność niczego nie nazywa. Ja jestem obecnością, jestem wszystkim i niczym. Ja nie analizuję. Zobaczcie, ja podsyłam wam, ja nie mówię, że tak jak mnie tak mówi o tej swojej zagrodzie właśnie mówi, że inni ale mnie tak mówi, dobra, on nie napędza nikogo do zagrody, ale daj 100 i przyjdź na spotkanie. No i co to jest? No to on nie robi tej zagrody, bo on idzie, nie stoi na podium, tylko jest neutralnie na tym samym podłożu. Ale ja tak samo, ja nie siedzę na koniu, nie trzymam perła i mówię, słuchajcie, teraz ja będę was tu rozgrzeszał, będę nadawał wam imiona. To jest rola ego. Ten Wassansfach, jak ja skumałem, że tam mam jechać do Wassansfachy, do Brazylii, albo w Norwegii mam tutaj tego mistrza. Jak on ma mi dać imię, że co? To on się bawi w rolę Jezusa, że mi a ja nikomu nie daję żadnego imienia. Ja nie chcę żadnego, ja nie chcę niczego z tego świata już, a wszystko mam. Dacie wiarę? Ja mam okulary, kurde, Najmro z polskiego fajnego filmu o tym złodzieju, który tam ukradał te peweksy. Mam Najmro okulary i one, kurde, mają, ja je kupiłem chyba za 50 czy za 100 koron. I uwierzcie mi, że one mają już takie bąbelki, bo ja się kąpałem w tych fiordach i od tej słonej wody czasami nie przypukałem, czasami zapomniałem.
albo mam rozdarty kieszeń od płaszcza, albo jak trochę założyłem więcej swetrów na siebie i założyłem płaszcz i słyszałem, jak mi się rozdarło tam na łopatkach z tyłu, to ja nawet tego nie robię, nie celuję, nie naprawiam. Uwielbiam to, tak jak fajnie nawet Jimmy Carrey pokazuje. Uwielbiam to. Czasami się ubiorę fajnie i tak dalej, bo tam albo się ogolę ładnie, czy ten, ale to jest takie już inne. Nie potrzebuję błyszczeć w tym, bo ja świecę, ale nie dla ludzi, którzy nie trawią obecności, nie trawią, lubią maski. Wypiję szybko, a potem kurde powiem, że to nie ja, albo się rozluźnię, to wtedy zrobię coś i wtedy udam, że to nie ja. Obejrzyjcie sobie na YouTubie Osho, jak Osho mówi o miłości, jak on myślał, jak on wiedział, co to jest miłość. I właśnie ja jestem tą miłością, ale nie tą miłością z parą, w parze, w związkach, w budowaniu domu i przyszłości. Ale co chcesz z tego świata zabrać, kochany bracie i siostro? Ty nic tu nie przyniosłeś. No co chcesz zabrać? Ten samochód, tą willę, te bogactwo. Pomyśl sobie o tych milionach, których masz na koncie i teraz jak ci umysł zacznie kręcić filmy w głowie, zabezpieczenie, jak transfer robisz, że przelew robisz, zabezpieczenie, bo cię okradną, bo to jak się boisz, gdzie tam jest radość, gdzie tam jest zabawa? Ja mam pieniądze i nie mam i to jest najfajniejsza rzecz pod słońcem. Ja się uśmiecham, tańczę w tym. To jest radość bycia, a nie kurde mniecia, macia. Nie boję się mówić takich rzeczy. To jest kurde właśnie to, jakie blokady ja miałem w sobie, to się... Te wszystkie blokady podpadały, te łańcuchy popękały, bo nie dawałem napięcia tam. Ja nie walczyłem z tym, to wszystko odpadło. Jak walczysz, to się kurde bardziej scala. Zobaczcie, kto wam w domu z bliskich daje negatywny feedback, kto jest wampirem energetycznym, kto z was żyłuje te piękne piękno. Jesteście rozpromienieni, wchodzicie do domu, a mąż albo żona jedzie wam, sobie myślisz, jak nie jesteś w tej subtelności, w tej obecności, to nie zauważysz tego. Bo no czasem możesz się wkurzyć, możesz pomyśleć sobie, kurde, miałem fajną radość, a ty jednym takim bzdetem mi zniszczyłaś, a nikt ci nie zniszczył niczego. Pozwoliłeś sobie, drogi bracie, droga siostro, pozwoliłeś sobie na to. Ale jak zaczniesz wycofywać uwagę, jak zaczniesz zamykać kontrakty, dziękować im za to, co odgrywają i popatrzeć im w oczy z miłością, nawet jak oni patrzą hejtem, nienawiścią, żalem, za złością, bólem, kurde, toksycznością, pokochaj ten stan. Zobacz tego agenta z Matrixa w tych oczach. Zobacz ten fałszywy śmiech. Daj temu miłość. Zobacz, jak się poczujesz. Nie poczujesz się źle, poczujesz się fantastycznie. Bo ty masz taki zasób cudownej miłości, fantastycznej energii w sobie, że żaden jad, chwast tego świata nie jest w stanie ci tego zabrać. Ty masz, to jest jak perpetuum mobile. Jak żyjesz z kontroli, z umysłu, to jak dajesz te piękno, jak umysł ci mówi, że dasz, to tracisz. Jak myślisz, że tak właśnie jest, to tak jest. Ale tak nie jest. Ty masz cały czas te perpetuum mobile, tą obfitość, tą radość, tą światełko w oczach, tą jaskrość. Jak ja wchodzę do sklepu i kobiety mi mówią, ale dobrze wyglądasz, ale one nie mówią o tym, jak ja wyglądam ubrany. Jak promienieję tą radością. Teraz wchodzi na wiosnę, tutaj jest coraz wyżej słońce w Norwegii. Coraz bardziej przezroczyste niebo. Nie masz te moje schematy 4 miesiące jak padało tutaj 2 lata temu, bo ja przechodziłem taką mini depresję, ten deep rest tak zwany. To jest głęboki odpoczynek. Skorupy jego odpadały, dlatego pogody były takie. Bo one są częścią mnie, jak ja się integruję z 4 porami roku, no to ja czuję to, jak to się we mnie odbywa.
ja jestem w tym i to jest jednocześnie, tak jakby to było jedno. Jak ja bym mówił o wodzie, którą jestem wodą. A jestem wodą, o tak. Jak zaobserwujecie, że ci bliscy są w tych schematach, bo jak na przykład powiecie, dobra, jestem katolikiem, wychodzę z katolicyzmu. I nie musisz mówić, że będziesz tam ateistą czy kimś. Nie będę chodził do kościoła. Zobacz, co się stanie, jak cię zlinczują. Albo i nie. Ale mimo tego zobacz tą reakcję. Ja nie jestem ani po jednej, ani po drugiej stronie. Jestem middle. Between. Pomiędzy. Obecność jest obserwatorem. Patrzy na tą rzeczywistość wykreowaną i może podziwiać, delektować. Nie chcę nic zmieniać. Ja już nic nie chcę zmieniać tutaj. Nie chcę zmieniać mojego kolegi, z którym mieszkam. Nie chcę zmieniać jego nawyków. To jest jego świat, jego kredki, jego bajka, nie moja. On jest mną, a ja nim, ale ja wybieram w tym awatarze swoje doświadczenia, a on ma swoje. Ja podziwiam te kobiety, tych ludzi, którzy chodzą, których widzę. Ja już nie szukam wzrokiem, o kurde, ta może by pasowała, albo ta jest bogata. Jak ma się coś wydarzyć, to się wydarzy. To te relacje będą na odpowiedniej częstotliwości, na odpowiedniej energii. Tam nie będzie dram, tam nie będzie dawania jeden drugiemu, nie będzie dawał, powiem wam, dowodów o zazdrość albo dowodów o manipulację czy wywieranie presji. Czytałem pewien taki komentarz kobiety, która mówi, że szuka fajnego związku i tak dalej, ale żeby partner nie zapominał o ratach o opłatach i tak dalej. Ale jeżeli ona sugerowała o jej opłatach, o na przykład o jej dzieciach, karmienie, ubieranie i dopieszczanie, to ona szukała sponsora w tym ogłoszeniu, a nie ten. Ale to jest moja subiektywna ocena, ja nie przykładam do tego łatki, tylko chciałem tak wam podesłać to. Jak ja takie coś słyszę, to wychodzę z takiego czegoś. Ja nie wiem, czy w ogóle relacja jest możliwa. Ja jestem w takim stanie. I to nie jest stan po narkotykach ani po alkoholu. Kochany. Wiecie co, jestem teraz na parkingu, jest tak słonecznie, tak bajkowo. Tam ktoś fajnie chce zaparkować chyba na 5 razy. Nie ma tu frustracji, nie ma tego takiego co on tam, ja się nie spieszę z niczym, nie martwię się o nic. Ja mogę mieć wtedy ostatnio, ile miałem, jak mnie ukradli z konta norweskiego nawet, miałem taki test wszechświata 0,78 albo 0,87 ore, czyli nawet nie jedną koronę miałem. I z uśmiechem poszedłem tanecznym krokiem do banku. To było piękne, kobieta mówi, ale wie pan, że to trzeba czekać tygodniami na to. Ja mówię, no super, cieszę się i też tanecznym krokiem wyszedłem. O, taki starszy pan ładnym Volvo cofał sobie. Nie wygląda na to, żeby jeszcze do tego ten parking tak trochę trwał. Nawet na 2 miejsca nie mógł się wbić. No ale w Norwegii tak jeżdżą. Mają te nielimitowane chyba te prawa jazdy. I tak jeżdżą sobie. Dlatego tutaj młodzi ludzie rzadko kiedy te samochody takie ekstra to mają ludzie starsi, którzy za emeryturę sobie kupią na raty i właśnie cieszą się jeszcze tym i to jest fajne. Jeżdżą bardzo wolno, ostrożnie, parkują tak jak właśnie tutaj mieliśmy taki przykład fajny, ale to jest najfajniejsze, że cieszą się tym. To jest najfajniejsze. No, miałem taki przykład. Zobaczyłem Volvo i umysł mi podsunął coś, zobaczyłem takie informacje. Mówię, jak poznałem tutaj Norwega, który mówił mi, że on jest przebudzony już od dziecka i on jest wyżej i to i tam. Teraz myślę, kto tu ma być wyżej, kochany mój? Kto tu ma być wyżej? Ja nie jestem ani wyżej, ani niżej.
Mnie nie ma nawet. Ja się z tego cieszę. Jakby mi ktoś powiedział, ale ty nic nie masz, ty nie masz domu, ty nie masz zabezpieczenia, a to ty chcesz kobietę na przykład sobie z samochodem, z willą, z jachtem, ale ja mogę pobyć trochę z nią, pocieszyć się, ale ja nie potrzebuję, żeby ona mi dopisała do tego majątku. Ja mogę na drugi dzień stamtąd wyjść. Dla mnie mój stan jest najcudowniejszy, a nie na to, co mam. Dlatego jak ja doświadczam pewnych emocji, już teraz są tak małe, to jest prawie już... Ja już nie mam czego doświadczać, tak mi się wydaje. No po prostu są jakieś cykle, ale ja bardzo mocno się zintegrowałem przez 2 lata. Ale z przyrodą, nie z tym światem zewnętrznym. Ze sobą, z obecnością, kochani. Jak się zintegrowałem, no to teraz mogę poświrować sobie, tak jakbym był na siłowni. Ale ja nie idę na siłownię, żeby przypakować, tylko idę, żeby mieć ciało elastyczne, żeby potańczyć sobie na bieżni. Ja w tygodniu więcej się natańczę niż w soboty na parkecie, jak jadę. Ja już nie jadę szukać. Ja jadę, żeby być. Ale fajnie. Nie potrzebuję oklasków, nie potrzebuję waszej... Ja sam jestem wdzięczny, że to robię, że nagrywam. Nie, jak jesteście wdzięczni, to nie mówię, że tego nie przyjmuję albo nie przyjmę. Daję wdzięczność i też dostaję wiele powodów na to. Nawet jak Turcy dali mi taką 1/3 torebki herbaty, mówią, my żeśmy sobie odsypali, jak chcesz, to weź dla siebie, bo ty lubisz te herbaty różne i tak dalej, to biorę sobie i to jest fajne i też jestem wdzięczny. Za Teslę też byłem wdzięczny, że 2 dni jeździłem. Cieszyłem się i kurde, cudawianki to było fantastyczne doświadczenie. Zostałem w tej Tesli. Ja czuję tą energię, tą częstotliwość. I czuję, że uwielbiam dzielić się z wami tym, co robię. Patrzeć na tych ludzi, jak oni jeżdżą do pracy, z pracy, na siłownię, tu, tam. Tak jeżdżę, tak jestem w tej rzeczywistości, uwierzcie mi, jakbym w ogóle mnie tutaj nie było. Jakbym był taki poza tym schematem, poza tym wszystkim. Kurde. Niesamowite. Co mogę wam nakreślić, kochani? Wiecie co, chyba będę kończył, bo mi się wydaje, że będę miał pamięć pełną w telefonie. A tu już trochę nagrywamy tego filmu. Zajeżdżam w te fantastyczne miejsce, które wczoraj nagrywałem. Mogę wam pokazać. Czekajcie, nie wiem, czy przerzucę teraz kamerę. No to teraz zrobimy tak, ok. Jest słoneczko, fiordy, góry i fantastyczne, błękitne niebo. No dobrze, kochani, dziękuję wam ślicznie za was, za to, że gdzieś tam jesteście, za to, że robię to dla siebie. Ja czuję wartość, którą te słowa mają, które niosą, które ta energia niesie. Dziękuję, pozdrawiam was serdecznie ze ścieżki, z obecności, z wiecznej wędrówki, ale już w radości, w ciekawości, w ekscytacji, w wiosennej, początkowo wiosennej energii. Pozdrawiam was serdecznie.